O historii tego quasi-państwa mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dziś wybierzesz się z nami na wyprawę do opuszczonej fabryki cegieł, która budowała Naddniestrze, a samo miejsce zaproponował nam nasz przewodnik Roman van Polszy. Mijamy wciąż działającą elektrownię z jedynym prawilnym wodzem i przemieszczamy się wzdłuż granicy, przejeżdżając obok wieży strażniczej. Na szczęście nikogo na niej nie ma, no bo komu w końcu chce się stać na mrozie bronić granicy nieistniejącego państwa. Docieramy pod bramę i zaczynamy wyprawę. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Kontynuując naszą podróż po nieistniejącym państwie Naddniestrze, trafiliśmy do postsowieckiej fabryki, która budowała ten kraj. Jest z nami dzisiaj Roman, który nas będzie fan Polszy. No, to zapraszamy na wyprawę. Wiemy. Jak tutaj wchodzimy teraz, to zazwyczaj tam siedzi ochroniarz. Ochroniarz siedzi taki, że po prostu bezdomnego postawili tam ochroniarzem. On tam czasami siedzi, czasami nie. Nie wiadomo. Ale ja tutaj kupiłem prezenty i zazwyczaj przychodzę z prezentami. Jak widzicie, mamy ruska jabłka. To jest uniwersalna waluta, wszędzie przejdzie. Na całym świecie tak przychodzi. No i możemy tam wejść. Jak klucz coś do będzie, serca. to tak. No nie tylko wódka, no jeszcze jakieś jedzenie, soki. No. Tak. Tu są drzwi? Tu są drzwi. Myślałem, że przez bramę skoczymy. I co, gdzieś tu siedzi ten ochroniarz? Czasami tam siedzi. W środku budynku. Teraz bardzo możliwe, że zaraz spotkamy ochroniarza, choć niekoniecznie. A ten pseudo-ochroniarz, on sam siebie tutaj... Zostaną dla nas. Nie, jemu dają tam coś, no, czyli rząd tam coś daje, jakieś tam 100 dolców, już mniej nawet, no. Nie, bo ciekaw byłem, że on po prostu taki pseudo-szeryf, że sam siebie i sobie po prostu pomieszkuje tutaj. Nie wiem, kiedyś psa nawet tam miał, ale tutaj nie, teraz już nie ma, no i fajnie. Ale i tak zostawię mu, po prostu później pójdę do środka. Pod drzwiami można mu położyć. Tak, bo tutaj taki potrzebuję. Tutaj powoli ludzie kradną, tak, i czasami nawet nadal są samochody. Przyjeżdżają tutaj i kradną. Jeden mi jakoś złapał i później zaczął mówić, że on jest jakimś tam ochroniarzem i tak dalej, a chociaż ja wiem, że oni po prostu przyjeżdżają i kradną. Czyli złodzieje, Złomiarze i wyjeżdżają tam dalej. No to samo jest u nas. Monopol na złom, dlatego innych kradów cisną. Jak wam się podoba? Do Chicago bardziej. A, no do Chicago, no. Do Naddniestrza na Arden. Robi wrażenie, co? No. A to jest kolejny przykład tego, co się dzieje w państwach posowieckich. Tak, dobrze. Że wszystko upada. Wiesz, ja się nie dziwię, że tym ludziom, oni ciągle mówią, że było lepiej dla nich, bo to wszystko działało, tak? No tak, jak dla mnie no, teraz, pracę. ja z dziewczyną ostatnio jechałem do Polski, on tak patrzyła w okno i tak, o Boże, fabryka, widzisz? Wygląda tak samo, radziecka, tak, ale działa! No i ono tak, po raz pierwszy widzę taką fabrykę, która działa, bo u nas to zazwyczaj tak fabryki wyglądają. Też taki, wiesz, z betonu, ale działa. No, dla niej to było szokiem. No, A tam można wejść w ogóle? Czy... Tak, można tam tutaj połazić, Ej, tam, patrzcie, tam, co można, tam tam jest. pójdziemy dalej. Tam są... Gwiazda. Ostatnio były maszyny, a teraz już nie ma. No się komuś przydały. No dobrze, czyli my zrobiliśmy tak jak zawsze. I nie chcę kręcić awantury, ale mieliśmy wziąć radia, ale zostały w samochodzie. Więc będziemy krzyczeć. No tutaj można. Ogólnie wygląda to tak, żebyście się nie zdziwili, nie dość, że nas teraz jest 4, bo jest z nami przewodnik Roman. To do tego jeszcze są nasi koledzy, rodzina. Więc jest nas ogólnie teraz Ziomki i przyjaciele. Tak, 7 osób, ale tak naprawdę będziemy nagrywać 4, więc od czasu do czasu ktoś może wpaść, ale... Tam jest pomarańczowy kaptur w tle. Nie zgadza się. Wchodzimy. Ja będę wchodził, jak na drugą drabinę będziesz szedł. Ale kamera na głowie ma swoje plusy. Wolałbym się trzymać 2 rękoma. Masz kamerę w zębach. Mogę. Powiem wam, że kiedyś byłem odważniejszy. To chyba człowiek zaczyna Dawaj. myśleć nad swoim życiem z biegiem lat. Idź na tym. Przy boku jest stabilniejsze, bo jest wzmocnienie. Około -5. Bateria mi leci jak szalona. Już mam 11%. Tam właśnie wchodzi Kuba z Romanem. Zobaczcie jeszcze, jak wysoko jest ten komin. No ile? My teraz jesteśmy na 30-40 metrach. No i tam jest już Ukraina za tą wodą.
Okej, zobaczcie. Za zieloną Ukrainą. Tak. Za zieloną Ukrainą. No to, jak widzicie, to nie jest zbyt mocne. Jest to Idź przy boku. połamane. Czemu ja idę pierwszy w ogóle? Bo się wyrwałeś pierwszy. Mówimy to zawsze, ale wchodząc na takie rzeczy czuję, że żyję. Wszystko trzeszczy, wszystko lata, wszystko jest stare, poradzieckie, a mimo to działa. Miocja nie łamiocja. Panie i panowie, jesteśmy na górze. Jest beton. O, jak dobrze, o jak dobrze, o jak dobrze. No i fajnie. Obczajcie to, zbiornik. Nie wiem na co to mogło być, na jakiś olej, może mazut, coś do opalania, ale o, Roman, Widzę, dzięki. no to może być tego dużo, w Prypeci też. To jest to, czego szukaliśmy w tym państwie. Tada! Wbijamy z Romanem do środka. Mało? Nic nie ma. Aha, okej, dobra, to nie wbijamy. To idziemy tu. Tutaj chyba to samo. Ale możemy przejść na drugą stronę. No. Ja też nie miałem takiej okazji tutaj połazić dokładnie, bo jak powiedziałem, że przyjeżdżam tutaj zazwyczaj, przyjeżdżałem z turystami z zachodu i tak pokazywałem po prostu ten teren, Aha. bo oni też się boją tam dalej. No ich nie interesuje, nie chcą wchodzić głębiej. Ich interesuje, ale oni bardzo się boją. No to jesteś dzisiaj z takimi, Nie ma. którzy nie boją. Tak, a tutaj Puste? mam okazję teraz, puste, nie ma nic. Co znalazłeś? O, co to jest napisane? Nie wkluczać, nie włączać. Nie włączać. Tak. Bo w ogóle ja jestem w szoku, jak ty mówisz ładnie po polsku. Dzięki, dziękuję bardzo. Czasami się mylę jeszcze. Tu mogą być dokumenty na ziemi. Patrz, tutaj wyglądało jak propaganda radziecka, ale to po prostu... Tak, to jest. Tak, to są dokumenty, na pewno. A tutaj jest napisane, patrz, tu jest ciekawe. Palić można w tych miejscach, gdzie to jest pozwolone ochroną pożarną. Tak, No i objęte ochroną przeciwpożarową. Przeciwpożarową, tak. A tu? Zobacz, to jest Karta składnego uczotu materiałów, nie, materiały. No rozumiem. Tak. Karteczka składna, co to było napisane, można? Fotorelais. No ja tu na pewno nie przetłumaczę, to jest jakaś część z tych fabryk, z tych maszyn. Tu są jakieś izolatory. Chyba produkowali tutaj na miejscu. Bo wiesz, dużo z tych fabryk było samowystarczalnych, czyli oni produkowali samą te części do fabryki. Te, które też były potrzebne im. Tak, dużo z takich. I dużo z nich było tak zrobione, żeby przerobić to w pewnym momencie i produkować jakieś broni i czołgi na przykład. A to tak, to też tak było. Wszędzie tak było tutaj. To jest to, co Ron poruszył, to taka kwestia, u nas też się to powtarzało, że załóżmy jakaś fabryka robiła garnki i za chwilę mogła się z garnków przebranżowić w trakcie wojny na przykład na produkcję hełmów. Albo wręcz, nie wiem, jakieś tam części do czołgów i tak dalej. Rzeczywiście tu tak w wszystkich krajach, znaczy no my nie byliśmy postsowieckim, ale w tego bloku wschodniego wszystkie fabryki były w ten sposób. Wszystko było zrobione dlatego, tak. No i wiesz, dlatego była jakość tych produktów, co tutaj produkowali. Musiała być wyższa, tak. Wyższa, tak, bo w pewnym momencie to mogło pójść na stronę wojny. No tak, i też, hały nie będą strzelać, co nie? Tak. Pokaż, jak robisz fotę w związku z tym, że ma rękawiczki. Zaprezentuję. Tak. Ale wychodzą. Działa. Jak coś jest Dobra, głupie masz i jeszcze działa, to znaczy, że nie jest głupie. Się cieszę, że językiem ci robiłem. Zdjęć. We dwójkę mamy po 3%, ale to wszystko w związku z tym, że jest naprawdę zimno. Tak naprawdę te baterie w ogóle nie trzymają w takiej temperaturze. Uważaj na nogi, bo tu wszędzie jest dziury. Nie, to tylko 30 metrów było. A zauważyłeś, że to są takie jakby... To pewnie było na cement, ale kojarzycie pewnie z naszych filmów z elewatorów zbożowych coś takiego jak było, bo tutaj trzymali cement albo jakiś budulec na te cegły, a na
jak to się mówi, bo już Elewatory zbożowe. elewatorach zbożowych trzymano właśnie zboże. Ale weźmy tutaj, będzie nam łatwiej wymienić baterię, bo tutaj to nas wieje zaraz. Dobra, za chwilę ja też wymienię baterię. Pokręcimy się jeszcze po dachu, to zobaczycie. I wchodzimy w czeluścia postkomunizmu. I co to mogło być? Aha, bo po pierwsze do góry nogami, a po drugie w tym języku, którego ja nie czytam. Ale wiesz co, może być data. Zaraz. Tu może być gdzieś data, no, bo to jest tabliczka znamionowa. Typ Pomogę. B4. W Niemczech zrobiono. Tak, rzeczywiście, tutaj po niemiecku, Aha, no jest po niemiecku. a tutaj w Germańskiej Demokratycznej Republice. A Czyli jest niemiecka data, czy nie ma daty? Republiki Ludowej. Aha, jest, wybita. No może. Nie wiem co z nich, ale zrobimy sobie zdjęcia i później I powiększymy. Aha, myślałem, że to 0,4 to nie, no to typ. 2004. Nie, pewnie nie ma. 85 Tu, nie, to jest kilogramów i nie napisane kiedy zrobili. Ciekawe. Nie brzmi jak na Niemców, to oni zawsze piszą wszystko. Prawda? Tu mówią, komu w drogę, temu piermienie. Nie ma co stać, baterie wymienione. I swoją drogą tu musiał być naprawdę potężny zakład za czasów świetności. No ale tak, czasy świetności to ma... Czasy świetności są tak zapisane jak czasy Związku Radzieckiego. To jest bardzo dawna historia, którą pamiętają tylko na starsi filmy na YouTubie. To były takie zamknięte pomieszczenia u góry baraki z blachy falistej, więc można było się trochę poczuć jak w Afryce, w jednym z tych pięknych miast, gdzie wszystko jest z blachy falistej. Wiecie co mi się najbardziej tu podoba? Bo zawsze chciałem zobaczyć miasto, kraj, którego tak naprawdę nikt nie uznaje. Zobaczcie, że jesteśmy w stolicy, gdzie ludzie, którzy są z Naddniestrza, czują się Naddniestrzaninami, a mimo wszystko należą jakby do Mołdawii. Jeśli chcą wyjechać za granicę, muszą mieć paszport mołdawski, pomimo to, że mają też swój naddniestrzański. A tam właśnie nasza ekipa, zobaczcie, na dole te mróweczki. Tam. Alko Energy, Revo, to jest bardzo popularne. 9%, żeby mieć energię do szabrowania złomu. To co mówisz, że tu po schodkach na górę będą dokumenty? Tak, były przynajmniej, jak byłem ostatni raz tutaj. No tu trzeba uważać, bo to nie wiadomo ile... Już wiesz, ufam tej stali radzieckiej. I co, prosto? Ale zobaczymy. A, tu jest jakaś... Czekaj, tam coś leżało. Prawo. Nie, pamiętam, że taki pokój góra. Nie, jak było prawo, zaraz. Zaraz wam pokażę. Fajną miejscówkę znalazłem. A mianowicie to okienko. Zaraz zobaczycie dlaczego. A no dlatego, po tamtej stronie tego jeziora jest Ukraina. A po tej stronie jest Naddniestrze. A granica przebiega środkiem. My jesteśmy idealnie na granicy. Jeszcze widać, a nie, z tej strony nie widać, ale od drugiej strony widać wieże strażnicze. A tam będzie Ukraina jeszcze po lewo, czy Naddniestrze już? A zaraz zobaczę. Ten taki cypelek tutaj po lewo. Tu nie, Naddniestrze jeszcze. To jest Naddniestrze. Czekaj, Bo tam nie, nie, Naddniestrze. Tak, to się skręca tutaj, widzisz tu brzeg. A tam z tamtej strony to już Ukraina, to jest Ukraine. Kuciurgany. Miejscowość? Wioska taka, tak, Wioska. ale bloki też są. Czekaj. No. Prawda tego nie rozczytam, ale zobacz, tu są 70 coś. odpisy jakieś właśnie cyrylicą jeszcze. To są normalne numery, tu są jakieś napisiki jeszcze. Powiem wam, że jak... No ja sobie świecę w twarz. Super! Że jak schodzę i nie widzę, gdzie idę, w sensie nie patrzę, nie jestem na zewnątrz, tak jak tam, to się czuję dużo mniej. Czuję się dużo mniej. Mniejszy? Dużo mniej się boję niż tam. Naprawdę, zmroziło mi tak ryj, że ciężko mi się mówi. Wiadomo, że te wszystkie kraje postsowieckie możemy sobie łączyć właśnie, porównywać sobie do naszych czasów, jak sobie Polska poradziła, Czechy, czy Mołdawia, czy Naddniestrze. Ale jeden element wspólny, że te wszystkie mega fabryki, które dawały pracę ludziom przez x lat, gdzie chyba nawet Roman o tym wspomniał, że ta fabryka praktycznie budowała Naddniestrze, no,
gruzowisko. Przestała istnieć. No pod 89 wszystko zaczęło padać. No nie wszystko było rentowne tak naprawdę. Wtedy wiesz, wielki brat trzymał łapę. Nie mnie to ocenić, to No. była właśnie kroplówka Związku Radzieckiego, ale właśnie porównanie Tam widzisz? Jakaś fura pojechała w ogóle. o to mi chodziło, właśnie porównanie kapitalizmu do z gospodarki planowanej. Te wszystkie zakłady były centralizowane, wszystko w jednym, jak największa produkcja, a wszedł wolny rynek i no jednak nie wytrzymało to wszystko. A czy jest lepiej, czy gorzej, to nie nam to oceniać. Roman był tutaj ostatni raz rok temu? Rok temu, tak, no rok, półtorej. I jeszcze na całej tej hali stały maszyny. A teraz już maszyn nie ma. Ale za to są pieniążki w portfelach. W wódkach chyba. Jestem pewien, że sprzedali za tanio. Jestem pewien. Że sprzedali za tanio. Stąd przyjechał sobie do samochodu i jak najszybciej, żeby tylko ukraść, tak? I za wódkę. Naprzód. I tutaj kończy się nasza wyprawa po fabryce, która wybudowała Naddniestrze. My serdecznie dziękujemy Romanowi, który był naszym przewodnikiem. Dzięki. Ja nie mogę, bo trzymam. Mam nadzieję, że będziecie przyjeżdżać do Naddniestrza i się nie bać, bo jest bezpiecznie. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Pamiętajcie o naszych innych filmach: Instagram, Facebook i dzwoneczek, subskrypcja. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!